Witajcie. Dzisiaj postaram się Wam przedstawić funkcję liniową. Wszystkie informacje, które potrzebujecie wraz z przykładowymi rozwiązaniami zadań. Zaczniemy funkcję liniową od jej definicji. Funkcja liniowa wygląda w ten sposób. f od x równa się ax plus b. No i mamy tutaj dwa współczynniki. Współczynnik a oraz b. Współczynnik a ma osobną nazwę, jest to tak zwany współczynnik kierunkowy. Mówi nam o tym, czy funkcja jest rosnąca, malejąca bądź stała. Gdy a jest większe od zera, funkcja rośnie. Gdy a jest mniejsze od zera, funkcja maleje. No i ewentualnie, gdy funkcja jest równa, gdy współczynnik a jest równy 0, funkcja jest stała. Stała oznacza, że jest poziomą kreską. Podam kilka przykładów tych funkcji przy takich a. Na przykład może być to funkcja 2x plus 3 minus 3x plus 2 albo po prostu 7, tak? Oczywiście możemy sobie wszędzie dopisać y, jak chcecie. I tak wyglądają przykładowe funkcje, których współczynniki są większe od zera, mniejsze od zera oraz równe 0. Ewentualnie możemy też wytłumaczyć, dlaczego w tym przykładzie ostatnim jest tylko jedna liczba, gdyż gdy współczynnik a jest równy 0 i wymnożymy go z x, to po prostu wyrażenie znika i zostaje ta 7. Dlatego w przypadku współczynnika a funkcja jest współczynnika a równego 0, funkcja ma postać jednej liczby. Następna sprawa to omówienie współczynnika b. I w sumie b ma wyłącznie jedną funkcję, albo mówi nam o jednej rzeczy. Ja o tym już wspominałem w innych filmikach. Mówiłem o tym, że w funkcjach wielomianowych, albo inaczej, w funkcjach takich, w których x przyjmuje różne potęgi, na przykład tak jak w funkcji kwadratowej, x kwadrat, coś tam x i na końcu jakaś liczba, w funkcji kwadratowej jest to c, w funkcji liniowej jest to b, a w wielomianowej może być to e, x, z, jakaś tam daleka, na samym końcu samotna liczba. Jest to tak zwany wyraz wolny. I właśnie zawsze ten wyraz wolny decyduje o tym, gdzie funkcja przecina oś y. Tak samo jest w tej funkcji liniowej. Współczynnik b mówi nam dokładnie o punkcie przecięcia się z osią y. Weźmy na ruszt tę funkcję, którą narysowałem wcześniej, napisałem. To jest y równa się 2x plus 3. Narysuję jej przykładowy wykres. No nie musi dokładnie tak wyglądać, ale mniej więcej tak wygląda. To jest dość ostra kreska, w sensie pod dużym kątem i przecina oś y w punkcie 3, a dokładnie w punkcie o współrzędnych 0, 3. Zatem możemy teraz płynnie przejść do miejsc przecięcia się naszej funkcji z osiami wykresu? Układu, z osiami układu współrzędnych. Zatem pierwszym, który już poznaliśmy, jest punkt przecięcia z osią y. Ja to nazywam dużymi literkami OY. Daję zawsze dwukropek i wypisuję ten punkt jako na przykład A lub po prostu bez nazwy jako 0B. W tym poprzednim przykładzie, który przed momentem ukazałem, to było 0,3, bo taką mieliśmy. W tym tutaj przykładzie, który podawałem dla funkcji malejącej, byłoby 0,2, a w przykładzie, gdy a było 0, byłoby 0,7, tak? Więc ten punkt jest
dość łatwy. Jeżeli przyjrzymy się temu wykresowi, który tutaj narysowałem, to też możemy wywnioskować, gdzie jest punkt przecięcia z osią X. On jest w tym miejscu. W związku z tym, że ten rysunek jest poglądowy, nie możemy z niego odczytać konkretnego miejsca i zachęcam Was bardziej do liczenia tego punktu przecięcia z osią X niż zgadywania, niż ewentualnie odczytywania z wykresu, gdyż jeżeli sami rysujecie wykres, może być on lekko niedokładny i możecie podać przez przypadek zły punkt przecięcia. Natomiast czasami na maturze czy w jakimś zadaniu można sobie odczytać z wykresu. Natomiast nie polecam tego, zawsze polecam liczenie. W każdym razie punkt przecięcia z osią X jest to punkt o współrzędnych x0, 0, gdzie x0 jest tak zwanym miejscem zerowym. Ja zawsze powtarzam, że w nazwie miejsca zerowego mamy od razu podpowiedź, czym ono jest. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak ja mam zapamiętać, co to jest miejsce zerowe, tak? To ja podpowiadam. W nazwie jest napisane zerowe, ale o jakie zero chodzi? O co chodzi z tym zerem? A mianowicie, jak się przyjrzycie, miejsce zerowe leży na osi X. To już jest jedna z definicji miejsc zerowych, po prostu można to zapamiętać. Natomiast w związku z tym, że leży na tej osi X, to jego druga współrzędna, czyli y, jest 0. Dlatego miejsce zerowe nazywa się miejscem zerowym, ponieważ jego współrzędna y jest równa 0. Zatem jak tutaj się przyjrzycie, rzeczywiście tak jest. Jest x0, co jest tym miejscem zerowym i jego druga współrzędna, czyli x jest równa 0. Jak to obliczyć? Ano nic prostszego. Wystarczy właśnie w miejsce y wstawić 0. Weźmiemy sobie tą naszą funkcję, którą wcześniej pokazaliśmy i tam podstawimy sobie 0. Czyli 0 równa się 2x plus 3. Możemy sobie odjąć trójkę. Wtedy mamy minus 3 równa się 2x. Jeżeli teraz podzielimy to na 2, to mamy x równe minus 3 drugie. To jest nasze miejsce zerowe. A jakby to wyglądało na literkach? Po prostu piszemy y równa się ax0 plus b. Przekształćmy sobie powolutku. Pamiętamy, że liczymy miejsce zerowe, czyli y to jest 0. Voilà. Teraz należy odjąć b, czyli mamy minus b ax0 i podzielić na a i mamy, że x0 równa się minus b przez a. Więc możecie stosować ten wzór lub za każdym razem przekształcać tak, jak pokazałem to tutaj. Ja mimo wszystko polecam przekształcanie, bo wtedy jest jeden wzór mniej do pamiętania, a w przypadku funkcji liniowej można czasami te obliczenia, te przekształcanie tych obliczeń wykonać bardzo szybko w głowie, więc tutaj macie wolną amerykankę. Róbcie jak uważacie, zastosujcie obydwa sposoby i na wzór, i przez obliczanie i wybierzcie dla siebie wygodniejszy. Zatem mamy w tym momencie te punkty przecięcia z osiami oraz sposób na obliczenie miejsca zerowego. Monotoniczność też już omówiliśmy, zatem możemy zacząć próbować rysować wykresy. Postaram się w miarę równo rysować. Czy to jak wcisnę Shifta, to mi się to robi równe? Chyba nie. Po prostu muszę równo rysować. Mamy jakiś tam układ. Widzicie, staram się po tych kropeczkach rysować. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Wymyślmy sobie jakąś funkcję liniową. Na przykład taką ułamkową albo po prostu na początek z liczbami całkowitymi. Niech to będzie 2x plus 3, ta, którą robiliśmy wcześniej. Teraz ja zawsze sobie na potrzeby rysowania wyobrażam tą liczbę z przodu, tę liczbę z przodu jako ułamek. 2 to inaczej 2 pierwsze. I teraz tak,
Górna liczba tego ułamka mówi mi o tym, czy mam po kratkach, bo zakładam, że będziemy rysować tą funkcję w kratkach. Niestety nie mam tutaj na tej tablicy. Będzie nam mówić o tym, czy przemieszczamy się w górę, czy w dół. Gdy jest plus, do góry, gdy jest minus, na dół, co zresztą wcześniej omówiliśmy w monotoniczności, bo gdy funkcja jest rosnąca, a ma większe od zera i idzie jakby do góry, analogicznie w dół. Czyli ta akurat idzie do góry. Zgodnie z definicją monotoniczności, czyli wraz ze wzrostem argumentów wartości funkcji rosną, dolna wartość zawsze leci w bok, w prawo dokładnie. Więc zaczniemy od przeanalizowania współczynnika b. My pamiętamy, że przecięcie z osią y jest 0b. Zatem w trójce przecinamy. Liczymy kratki. Raz, dwa, trzy. Tu jest ten nasz punkt. To jest punkt 0b, czyli 0,3. Następnie patrzymy na te strzałki, które tutaj narysowaliśmy i podliczamy sobie dokładnie. 1 w prawo, raz, dwa do góry. Robimy kropkę. 1 w prawo, raz, dwa do góry. Kolejna kropka, kolejna kropka, kolejna kropka, kolejna kropka. Mam nadzieję, że je widzicie. Kolejna. I jeżeli tak naprawdę w ogóle potrzebujemy dwie kropki, żeby narysować funkcję liniową, bo pamiętajmy, że prosta zawsze przechodzi przez dwie, ale dla ćwiczenia proponuję Wam rysowanie w ten sposób. Jak już mamy te kropki, to też możemy narysować w drugą stronę kropki, żeby przedłużyć linię. Nie musimy się wtedy zastanawiać nad tym, żeby to odwrócić, tylko po prostu staramy się dopasować te poprzednie do tych poprzednich kropek, żeby została utworzona linia. I to mniej więcej w ten sposób wygląda. Teraz jak już mamy tyle kropek, a jak wspomniałem wystarczą tylko dwie, możemy sobie po prostu je połączyć w linię i voilà, oto nasza funkcja liniowa. Utrudnijmy sobie troszkę, narysujmy funkcję na przykład 3/7 x minus powiedzmy 5. Minus 5 to jest współczynnik b. On mówi nam o punkcie przecięcia z osią y. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. I jest on w tym miejscu. Następnie zauważamy współczynnik kierunkowy a. To są 3/7, czyli jest na plusie. Wiemy, że górna liczba idzie do góry, a dolna zawsze w prawo. Spróbujmy sobie teraz narysować zgodnie z tymi strzałkami kolejny punkt. Odliczamy 3 do góry i 7 w prawo, albo 7 w prawo i 3 do góry. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. Raz, dwa, 3. Mam kolejny punkt. 2, 4, 6, 7, 2, 1. Kolejny. Możemy teraz w drugą stronę zrobić, tylko jak ja Wam mówiłem, że tak musimy robić, żeby się zgadzało. Tutaj może być trochę trudniej z obliczeniami, ale to tak będzie. 3 poniżej i 7 w lewo. 2, 4, 6, 7. Jak już mamy tyle punktów, możemy przyłożyć linijkę albo krawędź zeszytu, książki i połączyć je w jedno. Zwróćcie uwagę, że jakoś się straszliwie nie trzeba przykładać, ja to robię odręcznie i widać, że to jest ta nasza funkcja liniowa. Przygotujmy sobie kolejny wykres, spróbujemy narysować funkcję jakąś malejącą może. Super, dokładnie, ładnie mi wyszło. Idę w dół. Też w miarę równo. Wymyślmy sobie jakąś funkcję. Y równa się minus 4 trzecie x. Jeszcze jedna wskazówka. Jeżeli piszecie wzór funkcji, to pamiętajcie, że to nie jest słowo, tylko algebraiczny jakiś wyraz, tak? Więc jeżeli x piszecie, to starajcie się go pisać na równi kreski ułamkowej lub nawet w liczniku. Na przykład tak jak tutaj miałem 3/7 x, to można to napisać jako 3x na 7. Czemu o tym wspominam? Bo niektórzy piszą to w ten sposób. 3/7 i dopisują x tutaj. Tak jakby to była mała literka w wyrazie, a 3/7 to byłoby na przykład jakieś duże i albo l i to w ten sposób dość dziwnie wygląda. Może Wam to nie sprawia żadnej trudności, ale potem jak będą wyrażenia wymierne,
I to położenie x będzie naprawdę miało znaczenie, bo gdyby był x w mianowniku, to byśmy musieli na przykład obliczyć dziedzinę. To starajcie się zastosować do tego i już na tym etapie pisać x na równi kreski ułamkowej. Popatrzcie, jak to można łatwo zmylić. Przy takim zapisie nagle to nie są 3/7x, tylko 3 przez 7x, więc bardzo skreślę to po prostu w ten sposób czerwonym, że to jest źle. Okay? Wróćmy do naszego przykładu. Minus 4/3 x, powiedzmy plus 7. No i liczymy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spróbujcie sobie w tych momentach, gdy rysowałem te funkcje, zrobić pauzę i samemu narysować w zeszycie, a potem porównać z tym, co tutaj kombinowałem. Patrzymy na współczynnik a, jest ujemny, zatem górna liczba idzie w dół. Te strzałki możecie spokojnie sobie dopisywać, to są wasze notatki, nikt wam nie zakaże robić strzałek przy liczbach. Teraz mam takie strzałeczki, że mam iść 4 w dół, 3 w prawo. Zatem idę raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3. Chyba dobrze poszedłem. 2, 4, 3. 2, 4, 3. Ok, mogę się też cofnąć. 3, 2, 4. I wystarczy. Łączę je w jedną linię i mam naszą funkcję. Ja tą metodę, o której teraz wspomniałem, nazywam tak zwanymi schodkami. Możemy tutaj przy każdych tych punktach narysować właśnie takie ala schodki. Zwróćcie uwagę, że jak popatrzymy na te trójkąciki, które tam wychodzą, to każdy z tych trójkącików ma takie same boki. Tutaj na przykład w tym przykładzie 1, 2, 1, 2, 1, 2. W tym przykładzie 7, 3, 7, 3. W tym przykładzie 3, 4, 3, 4. Czyli jak widzicie, to po prostu są schodki. Można sobie je dorysować. One są takie bądź inne, ale mają wszystkie takie same boki, więc jeżeli będziecie w ten sposób dorysowywać sobie ewentualnie takie schodki, to też będziecie widzieć, jak ta funkcja liniowa tutaj się odbywa. Myślę, że jeżeli chodzi o rysowanie funkcji liniowej, to jak najbardziej wystarczy. Co tam dalej? Myślę, że możemy zacząć omawiać coś takiego jak proste równoległe. Czym się charakteryzują proste równoległe? Ja zawsze to tłumaczę w ten sposób, że skoro one mają taką nazwę, że są równoległe, to najzwykle w świecie równo sobie leżą. Co może równo leżeć? Na przykład mogą leżeć tory równolegle. Jest jeden tor, jest drugi tor i po nich jedzie pociąg. Co by się stało, gdyby się rozeszły albo zeszły? Pociąg by się wykoleił. Czyli tory muszą być równoległe, aby pociąg po nich mógł jechać. Tak samo dwie proste, równoległe, po prostu obok siebie równo leżą i charakteryzują się tym, że mają te same współczynniki a różne współczynniki b. Na przykład ta, którą tu narysowałem, może mieć równanie. Ona jest lekko rosnąca, więc może mieć równanie na przykład 1/11 x plus 7. To narysujmy, żeby to mniej więcej wyglądało. A ta druga funkcja będzie miała y równa się 1/11 x plus 3. Więc to, co zauważamy, to to, że współczynniki kierunkowe są identyczne, a współczynniki b różne. I takie dwie proste nazwiemy prostymi równoległymi. Dodatkowo definicja mówi o nich tyle, że nie mają tak zwanych punktów wspólnych. Co to oznacza? Punkt wspólny dla dwóch prostych krzywych jest punktem ich przecięcia. W miejscu, gdy się zetkną, na przykład na krzyż w przypadku prostych, czy tam na x, jest to punkt, w którym właśnie się dotknęły. To jest ten punkt przecięcia. Natomiast dwie proste równoległe, w związku z tym, że lecą obok siebie równolegle do nieskończoności i od nieskończoności, nigdy się nie spotykają i nigdy nie mają punktu wspólnego.
Następne, i możemy to w sumie zapisać, że warunkiem tej równoległości jest A1 równe A2. Potem myślę, możemy sobie zrobić jakieś zadanka z tym. Na wyszukiwanie takich prostych albo podawanie przykładów. O, jaka gruba krecha. Mamy jakiś wykres. Wyobraźmy sobie jakąś prostą i jakąś inną prostą do niej prostopadłą. Możemy nawet sobie zaznaczyć ten kąt prosty, to jest kropka, jakby ktoś nie wiedział. Zatem wyobraźmy sobie, prosta jest taka rosnąca, ale niekoniecznie pod kątem 45 stopni, więc powiedzmy, że ma współczynnik, nie wiem, z 4 piąte. 4 piąte x plus powiedzmy 5, a ta prosta ma współczynnik minus 5 czwartych x. Może w tym momencie zauważycie, jaki jest warunek, jeżeli chodzi o współczynniki, i minus 3 powiedzmy. Przede wszystkim znów nie patrzymy w ogóle na współczynniki b, bo co ciekawe, te proste mogą być w różnych miejscach do siebie prostopadłe, tak? Takich prostych może być znacznie więcej i ten współczynnik b w ogóle nie ma znaczenia. Natomiast, aby zaistniała prostopadłość prostych, te współczynniki muszą być do siebie odwrotne i przeciwne jednocześnie. Spełniają wtedy taki warunek. Jeżeli nie rozumiecie tego, odwrotne i przeciwne. Że ich iloczyn jest równy minus 1. Ja to zawsze w ten sposób tłumaczę, że jak mamy jakiś ułamek, który przedstawia jeden ze współczynników, trzeba go odwrócić do góry nogami. Ja robię wtedy taki gest ręką i dopisać do niego minus. Czyli tak jak tutaj było 4 piąte, minus 5 czwartych, 2 siódme, minus 7 drugich. Minus 3, 1 trzecia. Minus 4 piąte, 5 czwartych. Rozumiecie? Spróbujcie to poćwiczyć, spróbujcie powtórzyć po mnie, sami wymyślcie. Ja ten gest ręką sobie robię i natychmiast mi się w głowie odwraca ten ułamek, dopisuję sobie minus i natychmiast mam policzony drugi współczynnik. Oczywiście można go sobie przekształcić z tego wzoru i wtedy wyjdzie, że na przykład A2 równa się minus 1 przez A1. W tym moim przykładzie od razu też policzę w takim razie, żebyście widzieli, jak to działa. Problem jest taki niestety, że wychodzi tak zwany ułamek piętrowy. Trzeba umieć sobie z nim poradzić. Jednym ze sposobów, które stosuję, to ja sobie z kolei mówię tak, że mianownik mianownika idzie do licznika, więc mianownik mianownika to piątka i ta piątka idzie do licznika i wtedy będę miał minus 5 czwartych. Natomiast też można to dzielenie, to duże dzielenie, warto też zauważyć, jak zapisałem ten ułamek, że to główne dzielenie zapisałem dłuższą kreską łamkową, to mi porządkuje też sam ułamek piętrowy. Więc można to zapisać jako dzielenie, czyli minus 1 podzielić na 4 piąte. Wiemy, że takie dzielenie możemy zapisać jak mnożenie, odwracając ułamek, czyli minus 1 razy 5 czwartych, no i wtedy wychodzi minus 5 czwartych. Ale jak widzicie, jest cholernie dużo obliczeń tutaj, więc warto się nauczyć tego gestu i sobie przewrócić do góry nogami. Oczywiście gorzej by było, gdyby były jakieś pierwiastki. Oczywiście, jeżeli chcecie, to mogę Wam nagrać jakiś filmik tylko z tego zagadnienia. Zostawcie odpowiednie komentarze pod tym filmikiem. Mamy teraz omówione właśnie te dwa warunki. Potem sobie porobimy jakieś zadanka. Idźmy dalej. Przejdźmy do tak zwanej postaci ogólnej prostej. Postać ogólna prostej wygląda właśnie w ten sposób. Py plus c równa się 0. Oczywiście te plusy, które tutaj wstawiłem, no nie są obligatoryjne, bo może być na przykład na końcu minus 7 i plus c będzie równe minus 7, czyli c to minus 7. No czemu nie? Przypomnijmy sobie tą naszą funkcję z przykładu na początku. Aby ją zapisać w postaci ogólnej, należałoby y tutaj przenieść i wyglądałoby to w ten sposób. Oczywiście moglibyśmy te informacje przerzucić na drugą i by wyglądało to wtedy w ten sposób.
Obydwie formy są poprawne. Dzięki temu możemy uzyskać współczynniki a duże, b duże, c duże, nie mylić a dużego z a małym. To nie jest to samo, zaraz pokażę dlaczego. W każdym razie w tym wypadku naszym a jest 2, minus 1b i c3. A w tym przypadku a to minus 2, b to 1, a c minus 3. I nie ma znaczenia, jak to sobie zaprezentujecie. To jest wasza sprawa. Ja bym wybrał ten sposób, bo lubię mieć więcej plusów tych dużych współczynnikach. Wytłumaczę też, dlaczego to tak wygląda. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy 1/3 x plus 1/2. Przerzućmy wszystko na jedną stronę. Wtedy będziemy mieć 1/3 x minus y plus 1/2. Dodatkowy zabieg, jaki zastosuję, to przemnożę to równanie razy 6, aby uzyskać liczby całkowite. 2x minus 6y plus 3. I przyjrzyjcie się teraz dużemu a, które jest równe 2 dla tego miejsca i małemu a, które w tym miejscu jest równe 1/3. Co ciekawe, spokojnie moglibyśmy to zostawić w tej postaci i też byłoby dobrze, bo po prostu dużym współczynnikiem a byłoby 1/3. Natomiast wygodniej do jakichkolwiek obliczeń to są zazwyczaj wzory na odległość dwóch prostych albo punktu od prostej, który w sumie zaraz zaprezentuję. To mimo wszystko te duże współczynniki, czyli całkowite, są wygodniejsze w obliczeniach. Zatem jak wspomniałem, od razu, skoro mamy tą postać ogólną funkcji liniowej, pokażmy, do czego ona służy. Jeżeli już wiemy, jak wygląda i jak sobie ją przekształciliśmy, to zapiszmy wzór na odległość punktu od prostej. Wy go macie w tablicach matematycznych, a wygląda to w ten sposób. A x0 plus b y0 plus c przez pierwiastek z a kwadrat, tak, a kwadrat u góry, indeks górny, plus b kwadrat. Zastosujmy sobie do tego przykładu, mamy tutaj a, b, c i jakiś punkt o współrzędnych, powiedzmy 2 i 3. Mam nadzieję, że on nie należy do tej prostej, nie należy raczej. Mamy ten punkt i będziemy liczyć odległość tego punktu od tej prostej. Niech to będzie punkt P, a to prosta K. Okay? Więc czym są poszczególne literki w tym wzorze? A, B, C już poznaliśmy. To są współczynniki w funkcji postaci ogólnej. Natomiast x0 oraz y0 to są współrzędne punktu, do którego liczymy odległość od tej prostej. Więc podstawmy wszystkie informacje. Mamy 2 razy 2 plus b to minus 6, no to zróbmy minus 6 razy 3 i plus 3. To pamiętamy o wartości bezwzględnej, a tu na dole suma kwadratów. Kwadrat dwójki to 4, kwadrat szóstki to 36, razem pierwiastek z 40. Teraz możemy sobie przede wszystkim obliczyć górną wartość i dodatkowo dla bardziej wtajemniczonych wyciągnąć niewymierność. Ta liczba tutaj to nie jest filmik na temat wyciągania czynnika spod pierwiastka, więc zakładam, że to umiecie, mam nadzieję, a jak nie, to zapraszam do tego filmiku. W każdym razie to jest 4 razy 10, czyli 2 pierwiastki z 10. Ja od razu sobie to wyrażenie będę robił przez pierwiastek z 10, aby tą niewymierność zaraz wywalić. Zatem tutaj mamy 4, minus 5 razy 3. Dlaczego? Minus 6 razy 3 plus 1 razy 3 to jest minus 5 razy 3. Czyli 4 minus 15 to jest to samo co 15 minus 4, czyli 11. Wynik to jest 11 pierwiastków z 10. Moje jedenastki nie mylcie z m.
przez 20. Tak, gdyż ewentualnie jak sobie pomnożycie, tu wyjdzie Wam 400, pierwiastek z 400 to 20. I to jest wynik tej odległości punktu P od tej prostej. Wątpię, żebyście mieli aż tak trudne, ale dlaczego nie? To też nie są jakieś straszliwie przerażające obliczenia. Więc jak widzicie, ten wzór się przydaje na przykład do takich zadań. Co tam dalej? Może omówmy sobie jeszcze coś takiego jak parametr. Wcześniej wspomnieliśmy o tym, że już wiemy, do czego służy a, czyli kiedy funkcja jest rosnąca, malejąca bądź stała, ale co by było, gdybyśmy mieli zadanie wyglądające w ten sposób. Patrzymy na to i de facto w miejscu, gdzie normalnie w funkcji liniowej jest a, mamy jakieś wyrażenie i to dość dziwne, w sumie wyrażenie zależne od m. Ja sobie przypomnę w takim razie, jak wygląda funkcja liniowa. Funkcja liniowa wygląda ax plus b, więc przy x stoi to, więc możemy sobie wypisać, nic nie stoi na przeszkodzie, że naszym a jest 2m plus 3. I teraz w zależności od tego, jakie jest pytanie, możemy różne odpowiedzi dać. Jeżeli pytają nas, dla jakich parametrów m funkcja przyjmuje wartości dodatnie, funkcja jest rosnąca, to liczymy, że a jest większe od zera. Jeżeli pytają, kiedy jest malejąca, to liczymy mniejsze. Gdy pytają, kiedy funkcja jest stała, to liczymy, że a jest równe 0. Gdy natomiast mówią zbadaj, jak się zachowuje monotoniczność w stosunku do parametru m, no to musimy zrobić te wszystkie trzy czynności. No i ja oczywiście je teraz przeprowadzę. Zatem funkcja jest rosnąca, gdy a jest większe od 0. Zatem zapisuję, że 2m plus 3 większe od 0. Szybko przekształcamy. To jest nierówne, bo to nierówność. Minus 3 drugie. I odpowiedź brzmi, gdy m jest większe od minus 3 drugich, wtedy funkcja jest rosnąca. Od razu można sobie podać w takim razie, kiedy jest malejąca. Jest malejąca, gdy m jest mniejsze od minus 3 drugich. A kiedy jest stała? Stała jest kiedy, gdy m jest równe minus 3 drugie. Voilà. Wyobrażam sobie takie pytanie testowe, często bywające na maturach, że właśnie pytają, jak się zachowuje ta funkcja liniowa względem właśnie tego parametru. I mniej więcej tak to może wyglądać. Ewentualnie czasami tutaj może być przy b nam nagmatwane. Na przykład mogło być 3m kwadrat minus 7m plus 2. Co ciekawe, całkowicie nam to nie zmienia naszych obliczeń, gdyż b nie wpływa na monotoniczność, więc tam w tym współczynniku b to naprawdę może być cokolwiek. Tam mogą być pierwiastki, może być pi, może być może być funkcja kwadratowa zawierająca m parametr. Nie ma to znaczenia. Na monotoniczność oczywiście. Jedyne na co to ma wpływ, to punkt przecięcia z osią y. Jak wspomniałem, punkt przecięcia z osią y jest w punkcie 0b, więc mogłoby tego dotyczyć. Cóż dalej? Myślę, że teraz możemy przejść do ćwiczeń, o których wcześniej wspomniałem. Policzmy sobie wzór funkcji, która przechodzi przez dwa jakieś dowolne punkty. Postaram się nic łatwego nie wybrać, chociaż może to trochę źle. Wymyślmy sobie jakieś po prostu randomowe punkty, na przykład minus 2, 3 i powiedzmy punkt B o współrzędnych 5, 7.
Jaka jest tu odległość? No, na pewno nie będzie ładnie. Ja to zawsze robię w ten sposób, że jeżeli mam zadanie z funkcją liniową i rozpoznaję to zadanie, że to jest funkcja liniowa, w tym wypadku łatwo to rozpoznać, bo mamy 2 punkty i prawdopodobnie w zadaniu było powiedziane coś w stylu wyznacz wzór funkcji, albo ewentualnie sprawdź, czy punkty są współliniowe. Do tego wrócę, do tego jest potrzebne C. Musielibyśmy mieć jakiś punkt C, ale potem go ewentualnie uzupełnię, żeby Wam jeszcze raz wytłumaczyć, o co w tym chodzi. Tymczasem zróbmy tą funkcję. W takim wypadku ja zawsze zapisuję wzór ogólny funkcji. Dzisiaj już któryś raz. Natomiast zachęcam Was, żebyście sobie za każdym razem, gdy zobaczycie funkcję liniową, wypisywali natychmiast ten wzór, bo naprawdę można z niego dużo wyczytać. Ja zauważam, że to są punkty jakieś w układzie współrzędnych. Zatem każdy punkt w układzie współrzędnych ma dwie współrzędne. No to x i y. Trzeba też pamiętać o kolejności. Pierwszy to jest x, drugi to y. Pierwszy to x, drugi to y. I w związku z powyższym obydwa te punkty możemy podstawić do tej funkcji, do tego wzoru. Podstawmy. 3. Potem Wam pokażę też wzór na a i wybierzecie sobie, co Was bardziej interesuje. B nie znamy i analogicznie tutaj 7 równa się a razy 5 plus b. Robimy klamerkę i ja natychmiast odejmuję te dwie funkcje. W sumie to odejmę górną. I teraz tak, jak mam dwie funkcje, to zauważam, że mam b i b. Korzystam tu niejako z tak zwanego sposobu przeciwnych współczynników. Zapewne go znacie i wiecie, że tam musi być na przykład przy jednej ze zmiennych przeciwny współczynnik, czyli na przykład 5 i minus 5, albo 7 i minus 7. U mnie jest przy współczynniku, przy niewiadomej b, współczynnik 1 i 1, no nie są przeciwne. Stąd zamiast je dodawać, te funkcje je odejmuję. Tym odejmowaniem zapewniam ten przeciwny współczynnik. Czyli muszę sobie po kolei robić. Skoro odejmowanie jest w tym miejscu, to będę czytał jako pierwsze te informacje, potem będę szedł do minusa i czytał następne. Zatem 7 minus 3, 4. 5a minus 2a to jest 7a. Prześledźcie to, co powiedziałem. Tam było minus 2a. Przy dwóch minusach mamy plus. I na koniec b minus b. I b się skracają. Dzięki temu widzimy natychmiast, że mamy a. A to jest wtedy 4/7. Kto wymyślił ten przykład? Nie wiem. Masakra. Skoro mamy a, możemy natychmiast liczyć b. Wstawiając to a w to równanie albo w to. I ja wstawię w górne. Czyli mam 3 równe 4/7 razy minus 2 plus b. Dodam 8 siódmych, 8 siódmych to jest 1/7. Zatem moje b to jest 4/1/7. Zatem wzór funkcji, przez którą przechodzą wzór funkcji, która przechodzi przez te dwa punkty, to jest y równa się 4/7 x piszemy na równi kreski łamkowej plus 4/1/7. Oczywiście życzę Wam, żebyście uzyskiwali zawsze a oraz b jako całkowite liczby, ale spodziewajcie się czasami ułamków. Obliczyliśmy tą funkcję. Wróćmy teraz do tego, co mówiłem wcześniej. Wyobraźmy sobie, że tutaj to c miałoby współrzędne 6 i 11. I mielibyśmy sprawdzić, czy te 3 punkty są współliniowe. W związku z tym, że właśnie wyliczyliśmy wzór funkcji, która przechodzi przez AB, to wystarczy x oraz y z tego trzeciego punktu wstawić do tej funkcji, aby sprawdzić, czy ten punkt również należy do tej funkcji. Wstawmy.
Tam jest 6, 6 razy 4, 24 siódme plus 4 i 1 siódma. 24 siódme to jest 3 i 3 czwarte, 3 plus 4 to jest 7 i 4 siódme. Czy ja mam rację? Najprawdopodobniej tak. W każdym razie wyszło z tego, że 11 jest równe 7 i 4 siódme. Oczywiście, że nie jest równe. Możemy, znaczy tutaj ta równość jest ok, ale ta nie jest. Więc oczywiście, że nie jest równe, więc punkt C nie należy do tej prostej i taka byłaby odpowiedź. Okay? To był pierwszy sposób. Drugi sposób na podjęcie się wyliczania wzoru funkcji, która przechodzi przez dwa punkty, jest taki oto wzór. Delta y przez delta x. Skąd ja to wziąłem? Pamiętacie ten moment, gdy omawialiśmy tutaj rysowanie funkcji i schodki? Pamiętacie te strzałeczki, o których tutaj opowiadałem? Te strzałeczki, jeżeli się przyjrzycie, to można odzwierciedlić tutaj na tych schodkach. Tutaj na przykład mamy czwóreczkę, tu mamy trójeczkę, czwóreczkę i tak w nieskończoność. W związku z tym, że ta funkcja idzie w dół, no to wiemy, że górna wartość jest na minusie. Stąd a jest równe minus 4 trzecie. Ale wróćmy do tego mojego wzoru. A równa się delta y przez delta x. Jak zachowuje się x? Jeżeli idziemy x-em w prawo, bo z definicji to jest wraz ze wzrostem argumentu wartości funkcji maleją, to weźmy sobie na przykład ten punkt o współrzędnych 3,3? Czyżby? Chyba tak. To jest punkt o współrzędnych. Zmienimy kolor, żeby było widoczne. Ten punkt ma współrzędne 3. Ten punkt ma współrzędne 0, 7. Jaki jest przyrost x? Jeżeli popatrzymy, że tutaj było 0, a tu 3, no to widzimy, że idziemy o 3 pola, więc delta x jest 3 lub 3 minus 0 lub ewentualnie x2 odjąć x1. Tak? Natomiast jak przyjrzymy się tym, to tutaj mamy u góry też mamy y3 i minus 7 albo y2 minus y1. Tak? I to jest wzór. Więc wróćmy tutaj. Zmieńmy z powrotem. Równa się y2 minus y1 przez x2 minus x1. Ale co ciekawe, jakbyście pomylili ten wzór, to wyobraźcie sobie, że y1 minus y2 przez x1 minus x2 daje tą samą wartość. Spróbujcie tego, nawet w jakimkolwiek innym przykładzie. Jedyne co macie zapamiętać, to że tu są dwójki, jedynki, dwójki. Ważne, żeby ta kolejność odejmowania była ta sama. Dzięki temu w ten sposób obliczymy sobie a. Jakie mieliśmy punkty? Mieliśmy takie, możemy sobie ponumerować je. A niech będzie pierwszym. Jedynka, hop, a to jest drugi. Skorzystamy z tego drugiego wzoru, go nie ma nigdzie w tablicach, ale jak najbardziej zadziała. Czyli mamy 3 minus 7 przez minus 2 minus 5. Czyli u góry mamy minus 4 przez minus 7. Minusy się skracają, czyli
4 siódme i rzeczywiście tak wyszło. I idąc dalej tym tropem już możemy to A wstawić do tego wzoru, wziąć raz, dwa, którykolwiek z tych dwóch punktów wstawić x, y i obliczyć b. To już jest inwencja twórcza, który z tych dwóch punktów wstawicie do tego wzoru, gdyż macie tę informację, tę i tę i b sobie liczycie podobnie jak to, tak jak tutaj liczyłem i zapisujecie, zawsze odpowiedzią jest wzór tej funkcji, więc nie wystarczy obliczyć a oraz b, ale trzeba jeszcze zapisać wzór tej funkcji. Myślę, że teraz możemy sobie zacząć wyznaczać wzór funkcji, która będzie równoległa do jakiejś danej funkcji i dodatkowo przechodziła przez jakiś randomowy punkt. Wymyślmy sobie wzór funkcji. Y równa się 3 piąte x minus 7 i punkt P o współrzędnych powiedzmy minus 15, 17. Biorę takie całkowicie wymyślone, chociaż ktoś sprytny zauważy, że tutaj x jest liczbą podzielną przez 5. Oczywiście to jest specjalny zabieg, aby mi się ładnie skracało. Zresztą zaraz zobaczycie, o co chodzi. My wiemy, że zadanie polega na tym, że mamy podać dwie proste, które są do siebie równoległe. Symbol prostych równoległych to są dwie sąsiednie pionowe kreski. Wiem zatem, że warunek równoległości to jest A1 równe A2. Z tego wynika, że skoro A1 to 3 piąte, to i A2 to 3 piąte. Moja funkcja, której nie znam, ma wzór y równa się A2 x plus b2. Zatem A2 już mamy właśnie obliczone. Tak naprawdę nie obliczone, tylko dane z góry i my to mamy wiedzieć. Zatem mogę w to miejsce wstawić A2, czyli je mam. Tu mam punkt do współrzędnych x i y, czyli to mam. Więc z 4 literek mam 3. Mogę obliczyć czwartą. Zatem zaczynam podstawiać. 17 równa się 3 piąte razy minus 15 plus b2. Zatem b2 równa się minus 9, czyli tutaj dodam 9, 17 plus 9, czyli 26. Nasza funkcja ma postać 3 piąte x plus 26. I to jest sposób na obliczanie prostej, która jest równoległa do naszej prostej i przechodzi przez punkt P. Teraz zrobimy prostą, która będzie prostopadła do naszej danej prostej. Zaraz podam jakiś inny przykład może. I będzie przechodzić przez jakiś inny punkt. Jeżeli jest Wam za mało tych zadań, to piszcie w komentarzach, to zrobię osobny filmik dla każdego z tych zagadnień. Oczywiście to, czy taki filmik zrobię, będzie zależne od ilości lajków i komentarzy o konkretnej wartości. Ok, przejdźmy dalej. Wymyślajmy funkcję. Niech to będzie jakaś dzika funkcja, może tym razem. Boję się zrobić z pierwiastkiem, bo chyba takich zadań nie za dużo jest, więc zróbmy po prostu znowu jakiś ułamek. Może niech to będzie 2 siódme? Czemu nie? 2 siódme x minus 13. Może to będzie pechowe. I punkt P o współrzędnych powiedzmy 14 i minus 21. Asekuracyjnie wziąłem 14, gdyż dzieli się przez 2 i 7. Ale to w sumie nie bez znaczenia. Wiemy, że to jest nasza funkcja i mamy znaleźć do niej funkcję prostopadłą. To jest symbol prostopadłości, to jest takie odwrócone duże T. Nie wiem, czy pamiętacie, mam nadzieję, że tak. Wzór na
prostopadłość prostych. Przypomnijcie go sobie, wypiszcie teraz albo z pamięci wyciągnijcie i porównajcie z tym, co piszę. To jest iloczyn tych dwóch równe -1. Nie wiem, czy pamiętacie też? Robiłem motyw z nadgarstkiem. Właśnie teraz go stosuję i dzięki temu wiem, że A2 równa się -7 drugich. Sprawdźcie moje obliczenia, czy rzeczywiście tak jest, albo przypomnijcie sobie, że tutaj chodziło o to, że miało być to drugie A zarówno odwrotne, jak i przeciwne, czyli z przeciwnym znakiem. I tak to zrobiłem. Zatem w naszym wzorze naszej funkcji y równa się a2x plus b2 mamy tę wartość, tę oraz tę. Możemy podstawić wszystko, zresztą jak poprzednio we wzorze, i obliczyć, czyli -21 równa się -7 drugich razy 14 plus b2. Tu szybko można policzyć, że to jest -49, zatem ja dodam 49. b2 z tego wynika, że jest równe 49 minus 21, czyli 28. Zatem y równa się -7 drugich x plus 28. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przykłady zadań, to byłoby na tyle. Tak, dzięki wielkie za oglądanie. Pozostawcie pod filmikiem lajki. Czekam też na Wasze komentarze, co myślicie o tym filmiku. Poza tym zachęcam do wspierania mojego kanału. Jest możliwość wykupienia takiego wspierania, w którym dla Was będę rozwiązywał jedno dla tego, kto wykupi tą subskrypcję płatną. Dla tego, kto ją wykupi, będę rozwiązywał jedno dowolne przez niego nadesłane zadanie i będę taki filmik z tym zadaniem i z pełnym wytłumaczeniem zamieszczał na moim kanale. Jak wspomniałem, może być to jedno zadanie miesięcznie, więc zachęcam, sprawdźcie mnie, co potrafię, jak tłumaczę. Zresztą próbkę macie tutaj w przypadku funkcji liniowej, ale mogę dowolne z Waszych zadań w ten sam sposób rozwiązać z dużą ilością komentarzy i tłumaczeń. Dzięki jeszcze raz. Zapraszam jeszcze raz do zostawienia lajków. Pa!